Dzień dobry. Dzisiaj czytanie, przesłanie kart na listopad. I jeśli jesteś tu pierwszy raz, to pokrótce wytłumaczę. Możesz zatrzymać sobie to nagranie, żeby skupić się, wziąć kilka głębokich oddechów przez chwilę i zastanowić się, która talia, która grupa kubka kart z Tobą najbardziej rezonuje. I kiedy się już zdecydujesz na grupkę z kasztanem, grupkę z liściem albo grupkę z żołędziem, wtedy w opisie podam konkretne miejsca, w których to czytanie się znajdzie. Dlatego teraz zapraszam Cię, skup się, zastanów się, którą grupę chcesz wybrać i zapraszam na czytanie, przesłanie kart na listopad. Grupa pierwsza, grupa, która wybrała kubkę z kasztanem. Dzisiaj skorzystamy z 3 talii. Powiedzą nam, co czeka nas w listopadzie: magiczne syreny i delfiny, magiczne wróżki oraz nasi zwierzęcy duchowi przewodnicy. Zacznijmy od delfinów i wróżek. Później poprosimy, od delfinów i syren, właściwie teraz wróżki. Prosimy o przesłanie dla grupy pierwszej na listopad. Sama wyskoczyła, ale wiecie co? Skoro ta wyskoczyła, to myślę, że jeszcze jedna. I zwierzęcy duchowi przewodnicy dla grupy pierwszej. Przypominam, że jest to czytanie kolektywne, dlatego jeśli coś z Wami w danym momencie nie rezonuje, to albo jest to informacja, która później będzie miała sens, albo po prostu jest akurat dla kogoś innego, kto wybrał właśnie tę grupę z kasztanem. Zaczynamy. Ułatw sobie życie. Usuń bałagan ze swojego domu i życia zawodowego, aby zrównoważyć strumień działania. Wyraź siebie, pozwól błyszczeć swojemu prawdziwemu ja i ponieważ jesteś wspaniały, oraz zdobądź więcej informacji. Potrzebujesz więcej informacji, rozejrzyj się uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. I indyczek. No słuchajcie, w Stanach święto dziękczynienia kojarzy się z indykiem, od razu to mi wpadło do głowy. Indyczek, czyli dawaj, ale z wdzięcznością i z gracją. A teraz omówmy każdą kartę po kolei. Co właściwie w tym listopadzie, co właściwie na ten listopad te wszystkie karty chcą Wam powiedzieć. Już na samym początku, kiedy patrzę ogólnie na układ tych wszystkich kart i to, co w takim ogólnym przekazie tutaj widzę, to jest to, że zdecydowanie grupa pierwsza, Wy w listopadzie będziecie działać. Będzie w listopadzie jakieś działanie, albo będzie taka jakby refleksja po czymś, po jakiejś akcji, po czymś, co wykonaliście, albo po czymś, co właśnie się dla Was zaczęło. Może to będzie jakiś nowy projekt, może jest to konwersacja z jakąś bliską osobą, a może to jest coś, co w końcu zdecydowaliście, żeby zrobić dla siebie albo dla innych. Może jest to jakiś projekt charytatywny, albo może na przykład gdzieś w szkole, w pracy angażujecie się, albo gdzieś w swojej społeczności angażujecie się w coś dodatkowo. Albo sami na przykład podejmujecie się jakiegoś nowego wyzwania, działania.
No i właśnie te karty tutaj dla mnie tak od razu mówią o tym, że działaj, ale z głową. Rób to też dla siebie, rób to też, żebyś ty czuła się dobrze, żebyś zachowała tę równowagę, tę grację, o której mówi ten indyk i o których ta syrenka tutaj przypomina, że nie zawsze, kiedy pracujesz, kiedy coś robisz, to musisz pracować ciężko, prawda? Może ci być łatwiej, możesz robić to również wyrażając siebie i w zgodzie ze sobą. No i czasem, jeśli gdzieś wydaje się, że coś nie idzie, powiedzmy, po twojej myśli, albo nie zgadza się, to albo to jest znak, że to nie jest to dla ciebie, albo musisz właśnie, tak jak ta druga karta wróżek mówi, zdobyć więcej informacji. A bardziej konkretne, takie poszczególne przesłania, zacznijmy od tej karty tych syren i delfinów. Ułatw sobie życie. Ta karta mówi o tym, że szczególnie właśnie w listopadzie, albo teraz już w okolicy, kiedy słuchasz tego przesłania, to w jakiś sposób twoja energia została podzielona i powinnaś to poprawić. I ta karta prosi cię, abyś podjęła jakieś radykalne środki, żeby ułatwić sobie życie. Na przykład właśnie przez oczyszczenie swojego domu z niepotrzebnych rzeczy, na przykład zrezygnuj z jakiejś subskrypcji, którą masz, a z której nie korzystasz. Powiedz nie, jeśli ktoś chce zajmować twój czas w sposób, w który albo ci nie pasuje, albo wiesz, że będzie to marnowanie twojego czasu. W jakiś sposób spróbuj się zorganizować, być bardziej wydajnym, uszanować swoje plany, swój harmonogram i właśnie swój spokój i taki rytm. Jeśli ten sam plan tego oczyszczania jest dla ciebie przytłaczający, to poświęć chociaż jeden dzień w tygodniu na przykład, żeby zmniejszyć ten chaos, ten bałagan i kiedy usuniesz właśnie ze swojej przestrzeni, ze swojego życia te niepotrzebne elementy, to poczujesz takie odciążenie na duszy i wróci do ciebie energia, zwiększy się szacunek do siebie i zaczniesz wykonywać i kończyć zadania, które masz w zasięgu swojej ręki. I dzięki temu twoje ciało, twoja dusza jakby właśnie odrodzą się, odnowią i będą gotowe do następnych działań, do następnych zadań. I tu wróżki w tym przekazie następnym, czyli tym wyraź siebie, może właśnie gdzieś w takiej próbie jakby odnowienia swojej energii, czy właśnie nowego działania, albo nawet nie nowego działania, ale po prostu działań, które robisz w zgodzie z sobą, czujesz się nieakceptowany, nieakceptowana na przykład. Albo czujesz, że właśnie ktoś zabiera ci ten czas, tę energię, o której była mowa w tej poprzedniej karcie, a ty chcesz tylko oczyścić swoją energię, czuć się dobrze, robić coś dla siebie. To ta karta przypomina ci, że ty jesteś właśnie wyjątkowy i doskonały dla wszechświata, taki jaki jesteś. I to, co myślą inni, niekoniecznie, a nawet na pewno nie jest odzwierciedleniem twojej kreatywności, tego, jaką jesteś wspaniałą osobą, będąc samą sobą. I nie ukrywaj tego swojego prawdziwego ja, aby tylko dostosować się, czy uzyskać jakieś uznanie innych. Jeśli udajesz, to po prostu pozostajesz właśnie w jakiejś takiej słabszej energii, w takim starym schemacie. I nie zdołasz i tak zadowolić wszystkich, więc zamiast próbować dostosować się do innych, to właśnie ciesz się swoją autentycznością. Ufaj, że właśnie ta twoja szczerość przyciągnie do ciebie podobnie myślących ludzi i te osoby również pozwolą ci w realizacji tego czasu, tych celów w taki sposób, jak ty potrzebujesz. Ta karta również mówi o tym, aby po prostu w listopadzie wyrazić siebie w jakiś sposób taki, który dla ciebie jest przyjemny, sprawia ci radość. Na przykład ubieraj się w jakiś sposób, który sprawia ci radość. Realizuj swoje kreatywne pomysły, wyrażaj przekonania.
Możesz dołączyć też na przykład do jakiejś grupy, która właśnie zajmuje się, czy myśli podobnie do ciebie. Możesz wdrażać jakieś nowe pomysły i tak dalej. To jest najlepszy czas, ten listopad, na to właśnie, żeby w pełni być sobą i realizować się w tym, co czujemy, że jest właśnie naszą ścieżką, naszą drogą, jest dla nas wspaniałe. No i tutaj ta karta, pamiętajcie, wypadła, więc ona wyskoczyła, więc te wróżki mówią, dawaj, to jest twój czas, one zachęcają cię bardzo do tego. I karta, którą później wyciągnęłam, czyli zdobądź więcej informacji. Ona mówi o tym, że jeśli w listopadzie będziesz podejmować jakąś decyzję, to musisz pamiętać, żeby mieć pełen ogląd sytuacji. Skup się, daj sobie trochę więcej czasu, zaufaj tej intuicji i tym sygnałom, które otrzymujesz i wiesz, że jak na przykład masz jakiś znak, symbol, tak? Czy ktoś coś powie i tak dalej i ty czujesz już w sobie, że to jest jakby ten znak co do tej sytuacji, tej podjęcia tej decyzji, to zaufaj temu. Nie bój się i dzięki temu uzyskasz jakieś informacje, które ci właśnie pomogą w podjęciu danej decyzji. I jeśli okaże się, że będziesz musiała zmienić plan, to na pewno w dalszej perspektywie przyniesie ci to jakieś pozytywne rezultaty, jakieś błogosławieństwo. Również ta karta może znaczyć, że w danym jakimś przedsięwzięciu warto doszkolić się więcej, poczytać, wziąć udział w jakimś kursie albo poprosić kogoś, żeby był naszym mentorem, żeby pomógł nam w dalszym rozwoju. No i ta karta też zachęca, żeby otworzyć się na te właśnie znaki i tak dalej, że nie ma zbiegów okoliczności, że wszystko dzieje się po coś dla nas i też coś dla nas znaczy i może tak wytęż w listopadzie tę swoją intuicję, to trzecie oko tak otwórz bardziej i obserwuj, bo będziesz otrzymywać znaki i pomoc od wszechświata. No i ostatni nasz indyczek listopadowy. I indyk sam w sobie jako magiczne zwierzę, magiczna taka dusza zwierzęca reprezentuje duży potencjał, reprezentuje szczodrość, celebrację obfitości, ale celebrację obfitości przez dawanie innym. I jeśli pojawia się taki indyk, to on ci mówi, zawsze jest szansa dla ciebie, abyś zdobyła jeszcze więcej. Abyś właśnie żył w tej obfitości. I w tym miesiącu szczególnie przyciągniesz taką energię, jeśli będziesz swobodnie i z wdzięcznością dawać innym. Na przykład dawać, ale bez oczekiwania właśnie. Po prostu ciesz się z samego tego, że możesz komuś pomóc, że możesz komuś coś podarować, że właśnie w ten sposób poszerzasz swoją obfitość, dając. I nie musisz koniecznie dawać prezentów jakichś drogich, czy rozdawać pieniędzy. Może to być po prostu twoja szczera przyjaźń, twoja szczera porada dla kogoś, wysłuchanie kogoś. To też jest dawanie, ponieważ poświęcasz swój czas, poświęcasz swoją energię i z miłością kogoś traktujesz. Więc każda forma po prostu nawet bycia miłym, traktowania kogoś z miłością już jest dawaniem. I kiedy poświęcisz się w pełni, skupisz się na tym, szczególnie w tym listopadzie, to jest wołanie do ciebie właśnie poświęć się tej radości dawania, a to wytworzy właśnie taką energię tej obfitości. I bez oczekiwania na tą obfitość zaczniesz otrzymywać te dary od wszechświata. Kiedy dajesz właśnie z taką wdzięcznością, z taką gracją, o której mówi ta karta, to wtedy w twoim życiu pojawia się coraz więcej miłości, takiego wsparcia i ta energia zacznie płynąć i wracać do ciebie zdwojona, strojona. Dlatego nie bój się dawać. I właśnie, tak jak mówią te inne karty, przez bycie sobą, przez ułatwianie sobie życia, przez to, że nie czekasz na to, co się wydarzy, nie masz żadnych oczekiwań, po prostu dajesz, po prostu jesteś,
otrzymasz jeszcze więcej. Listopad, kochani, wygląda dla Was wspaniale i takiego listopada Wam właśnie życzę. Grupa druga, grupa, która wybrała ten listek. I dzisiaj czytamy i pytamy o przesłanie na listopad magiczne wróżki i delfiny. Przepraszam, magiczne syreny i delfiny, magiczne wróżki i naszych duchowych, zwierzęcych przewodników. Zaczniemy od delfinów i syren. I zobaczymy, co one mają do przekazania grupie drugiej, grupie, która wybrała listek. Później poprosimy wróżeczki i przypominam, że jest to czytanie kolektywne, dlatego jeśli gdzieś tam wydaje Wam się, że coś z Wami nie rezonuje, to po pierwsze, może później ta wiadomość będzie miała sens, a po drugie, może po prostu jest to dla osoby innej, która tutaj w tej grupie jest i tę grupę również wybrała. No i zwierzęcy duchowi przewodnicy, zapraszamy na ten listopad i prosimy o poradę. Spójrzmy najpierw, co tu mamy. Synchroniczność. Odpowiedź na Twoje modlitwy i pytania przychodzi poprzez synchroniczne wydarzenia. Zwracaj na nie uwagę, aby zwiększyć ich przepływ. Proś o to, czego chcesz. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz. I piękny sęp, czyli nic się nie marnuje. I już patrząc na te wszystkie karty razem, zwróćcie uwagę na to, jak idealnie ze sobą współgrają ta synchroniczność i ta manifestacja, tak? Proś o to, czego chcesz. I Ty będziesz prosić i otrzymasz znaki właśnie w postaci tej synchroniczności. A szczególnie w listopadzie warto zwracać na to. No i nic się nie marnuje, czyli wszystko jest po coś, ale również Twoja energia nie jest na marne. I wiara w to i zwracanie uwagi na to, co w Twoim życiu dobre, co się pojawia na tą synchroniczność i tak dalej, to nie jest marnotrawstwo Twojego czasu, ponieważ to jest coś, co podnosi Cię na duchu, podnosi Twoją energię i czasem również czekanie nie jest marnowaniem czasu. No dobrze, ale skupmy się teraz na pierwszej karcie, czyli karcie synchroniczność. W ogóle spójrzcie na nią, to te delfiny, kryształy, no dla mnie ewidentnie znak obfitości. I ta karta chce również powiedzieć, że te Twoje wszystkie właśnie modlitwy, ta praca nad manifestacją sprawia, że przyciągasz te synchroniczne wydarzenia. Przyciągasz spotkania i ludzi, którzy dają Ci szansę, dają Ci nową szansę. Jakieś informacje, które wydawałoby się, że przez przypadek otrzymujesz, one też gdzieś współgrają właśnie z tym, czego pragniesz lub z tym, co się właśnie obecnie dzieje w Twoim życiu. I te wydarzenia, te synchroniczności, te sytuacje, rozmowy, znaki, które spotykasz i widzisz, są odpowiedzią na te Twoje prośby i modlitwy. I szczególnie w listopadzie właśnie zwróć uwagę na te wydarzenia w Twoim życiu. Im więcej będziesz zauważać tych magicznych wydarzeń, tym więcej będzie się ich pojawiać. Możesz sobie nawet prowadzić dziennik taki i zapisywać te rzeczy, które się pojawiają, albo i to pomoże Ci jeszcze stymulować bardziej ten rozwój tych wydarzeń synchronicznych. I nic nie jest przypadkiem, pamiętaj o tym. Ta karta pokazuje Ci, że właśnie wszechświat widzi, czuje, jak bardzo skupiasz się na tej manifestacji, na tych pozytywnych myślach i
ta energia wpływa nawet na jakieś fizyczne przedmioty i ten twój optymizm i ufność w ten wszechświat właśnie przekształca wszystko, co spotykasz, wszystkie chwile, momenty, rozmowy, ale i rzeczy w te synchroniczne znaki, że jesteś na dobrej drodze i że wszechświat we wszystkim cię wspiera i chce spełniać twoje pragnienia. Jest tu z tobą. W tym listopadzie skup się na tym i zobacz, ile dobra, pozytywności cię otacza. I właśnie zauważasz tę synchroniczność, więc ta kolejna karta, proś o to, czego chcesz, ona ci tylko przypomina, że możesz mieć jeszcze więcej. I nie tylko przez zauważanie, ale również przez prostą kontynuację twojej manifestacji, kontynuację proszenia. Jesteś w restauracji wszechświata. Złóż zamówienie, a otrzymasz to, czego pragniesz. I w listopadzie może dojść do takich sytuacji, że będziesz musiała zdefiniować tak naprawdę te swoje pragnienia. Więc skupić się na tym, czego tak naprawdę pragniesz i kiedy już będziesz wiedzieć na 100%, poproś. Określ jasno to, czego pragniesz i nie bój się o to prosić, bo właśnie ta synchroniczność, ona ci pokazuje, że możesz prosić i otrzymujesz. Również ta karta może znaczyć to, że po prostu w listopadzie postaraj się być szczera wobec ludzi. Rozmawiaj szczerze ze swoim partnerem, partnerką o swoich potrzebach, oczekiwaniach. Poproś kogoś o pomoc, jeśli potrzebać, i przyjmuj ją, gdy też zostanie ci zaoferowana. I zawsze oczekuj pozytywnego. I jeśli ciężko ci jest oczekiwać tego pozytywnego, to wystarczy, że wrócisz właśnie do tego pierwszego przesłania z karty synchroniczności i będziesz zwracać uwagę na to pozytywne i na to dobre, co już otrzymujesz. I wtedy dostaniesz jeszcze więcej. I właśnie pięknie to czytanie kończy nam to przesłanie od tego sępa. Bo sęp pokazuje ci, że coś, co może wydawać się brzydkie, stare, już zmarnowane, może przekształcić się w coś pięknego. On przekazuje ci, że nic się nie marnuje, bo natura, wszechświat widzi wartość we wszystkim, co istnieje. I tak samo jak ty będziesz zwracać w tym listopadzie tę uwagę na tę synchroniczność, na te manifestacje, to zwróć też uwagę, że coś, co z pozoru może wydawać się już tak naprawdę, nazwijmy to odpadem, tak? Czy padliną jakby, to może jednak przemienić się w coś dobrego, coś pozytywnego. Dla sępa padlina jest najpyszniejszym pożywieniem, odżywczym. Tak samo ten sęp ci przypomina, że właśnie tak jak ta padlina to coś nieprzyjemnego, tak samo twoje jakieś doświadczenia, które nie są dla ciebie najbardziej przyjemne, to one nie są zmarnowane. Czyli to też jest jakaś nauka, tak? To jest też coś, co przemieni się, choć możesz tego jeszcze nie widzieć, w coś pięknego, w tę mądrość, w to zrozumienie, które właśnie powstają z tych doświadczeń, które niekoniecznie zawsze są pozytywne. I wszystko, co właśnie gnije i ginie w ziemi, tak jak ta padlina, to potem użyźnia ją i przemienia się w coś pozytywnego. I właśnie ten sęp, chcę ci powiedzieć, może też właśnie oprócz zwracania uwagi na te znaki, tę synchroniczność, zwróć też uwagę na to, ile się już nauczyłaś, jak wspaniale się rozwijasz, jak pomimo, że czasem cierpimy, pomimo, że czasem spotykają nas jakieś nieprzyjemności, to dzięki nim stajemy się silniejsi, wyciągamy naukę. I czasem to właśnie jest największy rozwój i największy nasz dar od wszechświata, to, że dzięki temu możemy pójść dalej. I niech te doświadczenia, które nie są takie do końca przyjemne, nie zostają w tobie jako te negatywne wspomnienia,
ale zostaw w nich w sobie tylko to, co pozwala ci iść dalej z tą mądrością. I żaden ból, żadne cierpienie, żadna negatywność nie jest na próżno i żadne doświadczenie nie jest zmarnowane, bo ty masz siłę, żeby je zmienić w coś o wiele lepszego niż tym, co było. I właśnie w tej współpracy ze Wszechświatem on ci mówi, zobacz, w tym listopadzie zwróć uwagę na tą matko, ile przeszłaś, a dalej tu jesteś i jesteś błogosławiony i pokazuje ci ten Wszechświat, możesz wszystko. Proś, a dostaniesz. Ale też daj z siebie to i dajesz z siebie to też pokazuje, że dajesz, że nie poddajesz się, ruszasz dalej, jeszcze silniejszy, silniejsza, jeszcze mądrzejszy, mądrzejsza. Dlatego, kochani, ja wam w listopadzie, tak jak te karty przekazują, życzę samych pięknych synchroniczności. No niech się darzy. Grupa trzecia. Grupa, która wybrała żołędzia. Dzisiaj będziemy czytać z 3 talii. Z talii magicznych syren i delfinów, magicznych wróżek i zwierzęcych duchowych przewodników. Zacznijmy od syren i delfinów. Co mają do przekazania osobom, które są w grupie trzeciej? I przypominam, jeśli coś nie rezonuje, to może dopiero później zauważysz, co tak naprawdę karta chciała ci przekazać, albo po prostu jest to stricte przesłanie dla innej osoby, która wybrała tę grupę. Kolejne wróżeczki na listopad dla grupy trzeciej żołędziowej. I ostatnie nasi duchowi zwierzęcy przewodnicy. Zobaczmy najpierw ogólnie, co tu nam karty chciały przekazać. Czas kontemplacji. Spędzaj czas w samotności, medytując nad swoimi prawdziwymi pragnieniami. Jesień. Jakby nie było, jesteśmy tu. I właśnie te karty mówią, że jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a ty zbierzesz obfity plon. Śmiem twierdzić, że stanie się to w listopadzie. I duchowy przewodnik, biały kruk. Zaufaj magii. No kochani, przepiękne karty. Ta jesień, a szczególnie ten listopad, bo przecież jest to listopadowe przesłanie, no ewidentnie ta magia jest dla was. I wy, kontemplując, czerpiąc właśnie z tej magii, która was otacza, z tej jesiennej atmosfery, z tych jesiennych możliwości do kontemplacji, czy przy jesiennych spacerach, kiedy można podziwiać te wszystkie piękne kolory zmieniających się liści, czy można właśnie siedzieć pod ciepłym kocykiem z herbatką, można kontemplować i właśnie marzyć, myśleć o tym, czego pragniemy. No i ewidentnie nadchodzi czas spełnienia tych marzeń, tak? Wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Więc uwierzmy w tego białego kruka, w tę magię, która nas spotyka i szczególnie w listopadzie chce się przed nami objawić i zmanifestować. I zacznijmy od tej karty delfinów i syren, czyli czas kontemplacji. Ta karta pojawia się, kiedy chce cię zaprosić do tego, żebyś pobyła troszkę w samotności. Abyś w tym listopadzie zarezerwował sobie czas, aby pobyć z samym sobą w jakimś spokojnym miejscu. Oczywiście najlepiej na łonie natury, dlatego może właśnie taki jesienny spacer.
I upewnij się podczas tych chwil samotności, że nikt albo nic ci nie przeszkodzi, przynajmniej przez jakąś chwilę, przez jakąś godzinę, i przemyśl, oddychaj, zrelaksuj się i skup się na sobie, i wtedy właśnie przemyśl sobie, jaki może być twój następny krok. Możesz nawet wykonać takie ćwiczenie, na przykład jeśli nie na spacerze, to na przykład właśnie w jakimś zaciszu u siebie w domu. Zrób sobie taki przyjemny, spokojny kącik, zrób sobie herbatę, na przykład jakąś ziołową. Weź sobie kartkę, papier i właśnie zrób takie ćwiczenie z tymi oddechami i spisz sobie na kartce właśnie, jaki chcesz zrobić następny krok. Bez większego zastanawiania się po prostu wypisuj, co tak naprawdę nawet nie przyjdzie ci na myśl, ale po prostu tak bezwiednie twoja ręka, jak cię poniesie, nawet mniej niż myśli. I takie pisanie przez 10-15 minut, takie prosząc jednocześnie, skupiając się na tym, aby twoje serce podpowiedziało ci, co masz zrobić, czego tak naprawdę pragniesz, jaką decyzję podjąć. I taka praktyka może pomóc ci właśnie nie tylko uziemić się, ale pokazać ci, jakie są twoje prawdziwe priorytety. I właśnie w tym listopadzie skup się na sobie, żebyś mogła się dostosować do tego, czego ty naprawdę pragniesz i do tego, czego pragnie twoje serce i co jest dla ciebie właśnie teraz, w tym momencie twojego życia najważniejsze. A jest już jesień i ta karta najczęściej właśnie znaczy, że odpowiedź na jakieś pytania znajdziemy w tym okresie, czyli jesienią. Więc może właśnie chociażby podczas tej godziny, tej pracy nad sobą, tej kontemplacji odnajdziesz już jakieś odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam krążą, albo właśnie na te takie ustawienie tych priorytetów w swoim życiu. I ta karta też mówi o tym, że te błogosławieństwa wręcz spłyną na ciebie niczym deszcz na ogrodową grządkę. Właśnie pozytywne myślenie, afirmacje, modlitwa i takie podejmowanie działania w zgodzie z tym swoim sercem i z tym, czego pragniesz, zaowocuje tym, że właśnie otrzymasz wszystko, czego pragniesz. I teraz właśnie o tej porze, jesienią, kiedy te liście zmieniają swoje barwy, kiedy już czujesz tę jesień, a właściwie nadchodzącą nawet zimę, to wtedy uzyskasz tę odpowiedź, spełni się twoje marzenia, ale również ta karta może mówić o tym, że teraz właśnie w tym listopadzie jest czas, żeby podjąć się przerwanej nauki. Albo też może to być znak, że projekt, którym się zajmujesz, jakiś plan, już właśnie niedługo zostanie sfinalizowany, dobiega do końca, jest niemal ukończony. I ta karta też zachęca cię po prostu, żeby wyjść do tej natury i podziwiać i czerpać z tych pięknych kolorów, z tej natury, z tego, co teraz ta jesienna atmosfera nam daje. I ten piękny, biały kruk jest uwieńczeniem tego czytania w cudowny sposób, bo on pokazuje ci, że nie ma przypadków w naturze. I on chce cię zachęcić, żebyś właśnie zwracała uwagę na te synchronizacje w twoim życiu, na te wzory, takie powtarzające się rzeczy, które się zdarzają, bo one też mogą ci pomóc znaleźć właśnie odpowiedzi na jakieś pytania. Ale też one mogą utwierdzić cię w tym, że właśnie jesteś na dobrej ścieżce. I zwracanie uwagi na takie synchronizacje, na takie sytuacje pomaga ci się tak jakby zgrać z tą najwyższą dobrą energią i intencjami. I przez przewodnictwo właśnie tego białego kruka to łączysz się z tą harmonią. I zaczynasz zauważać, że właśnie jest wokół ciebie nawet więcej niż do tej pory zauważałaś.
I to jest też znak, że właśnie w tym momencie Wszechświat robi wszystko, żeby przynieść jak najwięcej takich cudów synchronizacji i magii do Twojego życia. Teraz jest najlepszy czas, żeby zaufać tej magii Wszechświata i zauważać ją wszędzie, w każdej rzeczy, w każdym momencie. I zwróć uwagę, szczególnie w tym listopadzie, jak wszystko zacznie się zazębiać, jak każdy puzelek zacznie wpadać w swoje miejsce. I Ty właśnie w tym listopadzie, skupiając się na tym, czego pragniesz, na sobie i dzięki temu, że do tej pory realizowałaś swoje pragnienia, marzenia i pracowałeś na swoje dobro, zobaczysz w tym listopadzie, no dosłownie jak magicznie to wszystko dla Ciebie się będzie rozwiązywać. I tego właśnie Wam życzę i nie doczekam się, aż to ujrzycie.